Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj tutorial, jak zrobić ChatGPT, który pamięta nasze poprzednie wiadomości i po prostu robimy sobie konwersację. Jak coś takiego zrobić, już Ci pokazuję. Na początku zrobimy sobie, żeby layout naszej strony był typu kolumn, aby układać elementy od góry do dołu. Następnie dodamy sobie do naszej tutaj bazy danych takie pole jak message, będziemy mieli po prostu wiadomości między sobą a czatem. I co jeszcze dodamy sobie? Nasza wiadomość będzie miała zawartość content typu tekst. Jest. Następnie dodamy sobie option set, który będzie nam pilnował jakiego typu, jaka rola tutaj bierze udział i mamy 3 role. Jak przejdziemy sobie do dokumentacji ChatGPT, API, Docs i jeszcze od razu się zaloguję, ok? To wtedy, jak przejdziemy sobie w Text Generation, możemy zobaczyć sobie, że mamy takie role jak System, User i Assistant. To sobie takie role dodajmy. System, User i jeszcze mieliśmy Assistant. OK. System mówi mniej więcej, jak ma się zachowywać nasz asystent. Asystent to ChatGPT, który nam odpowiada, a user to jesteśmy my, użytkownik, który pyta tego właśnie asystenta. System, tak jak mówię, określa takie warunki mniej więcej. Hej, asystencie, ty jesteś pomocnym asystentem, odpowiadasz w stylu szlachcica na przykład i po prostu ustawia, jak ten asystent ma wyglądać. Albo możemy też zaznaczyć, że ten asystent nic nie wie, że on tylko zadaje pytania, że on słucha i zadaje pytania. Więc tutaj z systemem sobie taką rolę właśnie to zaznaczam. Mamy ten option set, więc wykorzystamy go też w naszych wiadomościach, byśmy wiedzieli, kto tutaj co pisze. Bierzemy rol i piszemy sobie, że naszą rolą jest po prostu rola ten option set. Następnie bierzemy design i w repeating group wyświetlimy sobie wszystkie odpowiedzi. Ustawmy, żeby to nasze repeating group było na środku naszej strony. Szerokość ich ma od 300 do na przykład 1200. OK, i wysokość ustawimy sobie od 0 do nieskończoności. Wyświetlamy sobie nasze wiadomości, message i następnie damy sobie do search for, szukamy wszystkich wiadomości bez żadnych constraintów dzisiaj, bo to jest bardzo prosty tutorial. Sortujemy po dacie, czy malejące, zróbmy sobie, że tak, wyświetlamy sobie wszystkie nasze wiersze, wysokość wiersza bez ograniczeń. OK, chyba to wszystko, co chciałem tutaj zrobić. Dodamy sobie tekst, który wrzucimy w repeating group. OK, jest nasz tekst. Tekst ustawimy od pełnej szerokości od 0 do pełnej szerokości, od 0 do nieskończoności też wysokość i wpiszemy sobie tutaj content tej naszej wiadomości. Current sales message content. OK, jeszcze zduplikuję sobie to i wpiszemy sobie, kto tutaj będzie. Weźmiemy sobie rolę display, żebyśmy wiedzieli, kto tutaj nam pisze. Repeating group layout jest ustawiony na kolumn. Może być, bo ja i tak sobie zgrupuję te dwa nasze elementy w grupę typu wiersz. Jest. OK, i ustawię sobie, żeby wysokość minimalna tego wiersza była 0, dobrze, i ustawię sobie jeszcze, żeby maksymalna szerokość tego elementu była na przykład 100 pikseli. Zobaczymy, czy to będzie w porządku i zmienię to na jakiś może mały tytuł w ten sposób. Dobrze, ale zróbmy, że to będzie make first. Po lewej stronie to będziemy mieli i oba te nasze teksty ustawimy na środku wiersza. Nie, ten niech będzie po lewej stronie. W grupie dodamy sobie jeszcze jakieś paddingi, żeby nam troszeczkę to się wszystko oddzielało od siebie. Padding na przykład 6, 6, 6, 6 i w tej grupie, żeby te elementy się do siebie nie kleiły, to też tutaj je oddzielę, na przykład 12, 12. Dobrze, co jeszcze potrzebujemy w takim czacie? Potrzebujemy jakiś multiline input. Multiline input jest, ustawmy, żeby w tej naszej kolumnie tutaj, dobrze, zróbmy tak, multiline input, niech będzie tutaj, on będzie po prostu zawsze pod repeating group, wysokość ustawimy mu 150, OK, szerokość damy mu też 1200, albo najlepiej zgrupujmy sobie to wszystko w jedną grupę razem z repeating group, grupa elements in column container, przerzucam tutaj naszą grupę, więc to jest nasza jakby taka otoczka, taki kontener jest, szerokość ustawimy sobie tego na 1200, dobrze, i ta repeating group, ja już nie muszę tu ustawiać mu 1200, tylko mogę o tak usuwać sobie 000, a ten nasz kontener będzie pilnował, że szerokość jest od 300 do 1200, wysokość od 0 do nieskończoności i ten nasz multiline input, tutaj wysokość w porządku, wszystko jest w porządku. Co jeszcze potrzebujemy? Jakiś przycisk, który nam powie, że wysyłam wiadomość send. OK, niech będzie na środku, jest. OK, multiline input musi być wypełniony, więc tu zaznaczam should not be empty. Jeszcze w tej naszej grupie dodam znowu przestrzenie, żeby się
to wszystko do nas nie sklejało. 12 na przykład będzie multi-line input odsunięty od senda. I co musimy zrobić? No w końcu połączyć się do ChatGPT, żeby coś tam robić i dodawać wiadomości. Jak my tu klikniemy w send, no to sami dodamy wiadomość, więc robimy create a new thing i dodamy sobie wiadomość i to wpiszemy to, co nasz użytkownik po prostu wpisał, więc nasz multi-line input a value jest i w rolę wpisujemy użytkownika, bo wiemy, że to my piszemy teraz. Dobrze, następnie robimy reset relevant input, żeby nam się wszystko wykasowało, ale to sprawi, że będziemy mogli pisać tylko sami do siebie, więc połączmy się w końcu z czatem. Bierzemy sobie plugin, tutaj mamy taki plugin API Connector, instaluję go sobie, ok, i dodajemy sobie nowy API Connector OpenAI. Możemy go sobie tak właśnie nazwać. Dobrze. My tutaj od razu mamy zrobiony jeden API call, a ja będę chciał użyć Karla, bo będzie najszybsze, najprostsze rozwiązanie. Wchodzimy sobie w naszą dokumentację czata, szukamy text generation, chat completion i zobaczcie, mamy sobie tutaj wypisane Karl, możemy zmienić na coś innego. Mnie interesuje właśnie Karl, kopiuję go sobie, wracam sobie tutaj do add another call, jeszcze raz usunę to, add another call, ale innym sposobem, za pomocą Karla właśnie. Wklejam to, ok. Tutaj już mam wypełnione rzeczy. Ja będę chciał, żeby ten nasz typ był prywatny i ten authorization też był prywatny, ale muszę Open API Key sobie wygenerować. Jak to zrobić? No, loguję się do platformy OpenAI, klikam sobie API i następnie przechodzę do kluczy. Mamy API Keys i robimy sobie nowy klucz, nazwijmy go sobie na przykład bla 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 bla, create i jego sobie skopiujemy. Kopiuję sobie ten nasz klucz, wklejamy go, ok, jest wklejony i tutaj mamy różne wiadomości. Inicjuję sobie i zobaczymy, czy nam zadziała. Mamy tu wiele pól i to znaczy, że nam zadziałało, bo mamy odpowiedź od czata. Mamy na przykład odpowiedź, że hej, tutaj mamy jakieś informacje o Mistrzostwach Świata, czy o czymś takim, nie mam pojęcia. Ale mamy odpowiedź od czata i nas tak naprawdę z tej listy interesuje tylko ta lista wyborów i message content. I tu musimy wspomnieć o tym, że ChatGPT zwraca nam listę wiadomości, przy czym zazwyczaj ta lista zawiera jeden element, ale on może zwrócić czasem dwa. Jak używasz sobie czata, to czasem widzisz, że na niektóre Twoje pytania czat odpowiada, na przykład 2 wiadomości podaje i prosi Ciebie, wybierz, która Twoim zdaniem jest lepsza. Więc tutaj też możemy dostawać właśnie w wołaniu przez API kilka wiadomości. Ignoruję sobie pola, które mi są w ogóle niepotrzebne do pracy z czatem. Po co je ignoruję? No, żeby mi nie zaciemniały obrazu, jak będę sobie tam robił różne rzeczy. Message content mnie tylko interesuje, więc jego sobie zostawię i lecimy. Ignoruję, 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 ignoruję. Save. Zapisuję sobie. Co jeszcze będziemy zrobili? No zróbmy porządek. Tutaj mamy ten API call zrobiony na dzień dobry, więc ja go sobie rozwinę, expand i po prostu usunę, żeby mi się nie pojawiał. Następnie zmienię sobie, żeby ten nasz Karl Action się jakoś ładnie nazywał, Chat GPT na przykład. Ok? Zmienię sobie uses as jako action, żeby mi to działało jako akcja w naszym workflow i możemy się bawić teraz jeszcze 2 rzeczami. Po pierwsze, żeby nasz użytkownik mógł coś tutaj sobie podawać i żeby nasz klient, czyli nasz asystent też mógł sobie tutaj wpisywać. Tak naprawdę, jeszcze raz, żeby Ci to opowiedzieć, że będziemy tutaj wpisywali wszystkie wiadomości, które do tej pory nasz użytkownik zadał oraz nasz asystent zadał oraz nasz użytkownik na końcu zadał, żeby konwersację tutaj prowadzić nadal. Więc będziemy sobie tutaj wprowadzali to wszystko, więc ja usuwam cały ten fragment, ok? Cały ten fragment i tutaj wprowadzimy sobie tych trójkątnych nawiasach, skąd co sobie wymyśliłem, jest tu wyżej napisane, co nasz użytkownik będzie podawał. Tak naprawdę będą tu różne wiadomości, nie tylko naszego użytkownika. Messages, będą messages, ok? Wracamy tutaj i te messages będą tutaj. Więc możemy tutaj napisać jakieś messages, możemy wziąć którąś z tych po prostu elementów. O, na przykład dokładnie coś takiego będziemy chcieli wklejać tam, a nawet całą listę takich elementów, no tak jak mówię, to będzie konwersacja, asystent, użytkownik. Więc coś takiego sobie tutaj wklejamy, to nie będzie prywatne, będę chciał, żeby to wyciągać z bazy danych i z tego naszego pola multi-line input. Ok? I jeszcze napiszemy sobie tą opowieść systemową. Kim jest nasz asystent? On jest tutaj napisane, że jest pomocnym asystentem, więc napiszmy sobie coś takiego. Jesteś pomocnym asystentem. Odpowiadasz krótkimi zdaniami. Maksymalnie
3 zdania, zobaczymy, czy to zadziała. Nie zawsze działa, nie zawsze ChatGPT wyłapuje taką właśnie sugestię, żeby tak krótko odpowiadał. Napiszemy sobie jeszcze, że odpowiadasz w stylu barokowym. Nie wiem, jaki to jest styl, ale tak sobie właśnie wymyśliłem. Dobrze, więc mamy sobie coś takiego. Jeszcze raz robimy reinitialize call. OK. Mamy znowu odpowiedź. The Los Angeles Dodgers emerge victorious, więc mamy sobie jakąś odpowiedź od naszego czata, mimo że tu nie zadaliśmy mu, chociaż tak, zadaliśmy mu tutaj, bo tu jest defaultowo coś takiego wpisane, więc wiemy, co nam tutaj odpowiedział, ale teraz wykorzystajmy sobie ten nasz czat w pracy. Ja zrobię od razu preview naszej aplikacji, żeby zobaczyć, jak to wygląda, jak wygląda nasza aplikacja. Zobaczcie, jest w ten sposób, jest nasz przycisk. Włączymy sobie tryb debug i zmienimy sobie, żeby jeszcze ta nasza grupa content była na środku, bo nam gdzieś zleciała na lewo. Jest na środku. Dobrze, co potrzebujemy? Jak klikamy ten nasz przycisk send, to oprócz tego, że zapiszemy sobie wiadomość do bazy danych, to zrobimy sobie jeszcze zawołanie właśnie tego naszego OpenAI ChatGPT. Jest. Bierzemy to i coś musimy tu zadać naszemu czatowi. Co musimy zadać? Coś mu musimy strzyknąć. Bierzemy z naszej bazy danych do a search for wszystkie wiadomości, bo tutaj już zrobiliśmy wiadomość, ona już jest w bazie danych i dodamy sobie jeszcze taki warunek, żeby wiedzieć, że ten rezultat na przykład content is not empty. Is not empty. Jeżeli nie jest pusty, to zrobimy sobie zapytanie do naszego czata, idziemy do naszej bazy danych, szukamy wiadomości, czy sortujemy je po dacie stworzenia, tak, czy malejąco, co to znaczy, że będziemy mieli od najstarszych do najmłodszych descending. Ja nie chcę, ja chcę mieć od najstarszych do najnowszych. Zastanówmy się chwilę, jak to ustawić. Zatem, czy ja chcę malejąco? Nie, nie chcę, ja chcę rosnąco, czyli tu zaznaczam sobie no, po dacie stworzenia będę miał kolejne wiadomości. Ok, biorę sobie te wiadomości, no i teraz ja je muszę jakoś sformatować w stylu właśnie JSON-a, tak jak jest to tutaj w tym właśnie miejscu, więc coś takiego będę potrzebował. Wkleimy go sobie tutaj, jest, ok. I co ja tutaj jeszcze potrzebuję? Bierzemy sobie delimiter, naszym tym oddzieleniem pomiędzy wiadomościami jest przecinek, więc ten przecinek tutaj z końca usuwamy. Przecinek dlatego, że zobaczmy sobie, to jest jedna wiadomość i potem przecinek, druga wiadomość, przecinek, trzecia wiadomość i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy sobie oddzielenie przecinkami. Rolę, no tu będziemy wstrzykiwali coś i naszą rolę, bo będziemy wiedzieli w message'u, kto jest rolą. Role display. Wklejamy sobie to. OK? I następnie wiadomość wklejamy, więc bierzemy sobie znowu, usuwamy ten fragment, OK? I wklejamy sobie dynamicznie z naszej wiadomości content, ale jeszcze musimy zrobić, żeby to było bezpieczne typu JSON, więc szukamy sobie formatted as JSON safe. Zrób mi bezpiecznego JSONa, żeby wszystko nam działało dobrze, żeby nic się nam tutaj nie zepsuło. OK. Po tym wszystkim, jak nam czat odpowie, no to znowu dodajemy sobie nową wiadomość, dodajemy sobie po prostu create message, wypełniamy pola. Wiemy, że odpowiada nam teraz asystent, bo bierzemy sobie od czata odpowiedź. Jak bierzemy od czata odpowiedź? Z rezultatu trzeciego, czyli z ChatGPT odpowiedzi, bierzemy sobie wybór, bierzemy pierwszy wybór, bierzemy pierwszą wiadomość, którą nam odpowiedział i zapisujemy do bazy danych. OK, czy coś jeszcze tutaj musimy zrobić? Zastanówmy się chwilę. Wydaje mi się, że już nie, więc zróbmy testy naszej aplikacji, zobaczmy jak nam działa nasz czat. Więc zapiszmy sobie, jak się czujesz. OK? Send. I mamy, nasz użytkownik odpowiedział jak się czujesz, ale mamy jakiś błąd, więc zobaczmy sobie jaki to jest błąd i spróbujmy go jeszcze naprawić. Mamy gdzieś tutaj problem z formatowaniem JSON-a, więc wrócimy się jeszcze do naszego workflow. Jak tworzymy sobie tego JSON-a, tutaj w sformatowaniu, to mamy wiele linijek. Spróbujmy to wszystko zmieścić w jedną linijkę, więc tutaj sobie damy w ten sposób. Tutaj znowu wracamy, znowu sobie damy jeszcze tę nową linijkę też usuniemy i jeszcze na samym końcu ten nawias, który tu nam klamra kończąca też zrobimy. Zróbmy reach, zobaczmy jak to wygląda. Wszystko jest teraz w jednej linijce. OK, save. Zróbmy jeszcze jeden test, zobaczmy jak teraz nam to zadziała. Ja pójdę jeszcze do naszej bazy danych, żeby wyczyścić tutaj całą naszą historię, żebyśmy nie mieli tych informacji. Delete. OK, zaczynamy sobie od zera i znowu bierzemy. Jak się czujesz? Zobaczmy teraz, czy nam się uda porozmawiać z naszym czatem. Klikamy send. Dalej mamy jeszcze jeden problem, więc spróbujemy go jeszcze raz naprawić. Nasza naprawa polega jeszcze na tym, że w tym naszym workflow jeszcze raz musimy sobie wziąć format as text. Jak tu bierzemy JSON save, to on nam ładnie wrzuca te cudzysłowy i one po prostu robią nam problem. Więc usuwam sobie cudzysłów 1
i usuwam sobie cudzysłów ten tutaj z końca. OK. Close. Robimy jeszcze jeden test. Wyczyściłem w międzyczasie bazę danych, więc zobaczmy sobie. Jeszcze raz wpisujemy. Jak się czujesz? OK. Send. I zobaczmy sobie. Czekamy chwilę na odpowiedź. Mamy. Zapytanie o moje samopoczucie dodało mi powału drogi pytający. OK, więc możemy dalej sobie pytać i możemy znowu odwrócić sobie kolejność tej naszej repeating group, ale my zobaczmy sobie, czy pamięta nasze pierwsze pytanie. Czy pamiętasz moje pierwsze pytanie? OK, send. I mamy. O tak, drogi zapytujący, pamiętam tak ważne słowa. To Twoja prośba o moje samopoczucie była jak powiew. Widać, że pamięta nasze pytanie. Zacytuj je dosłownie. Send i znowu. Czekamy chwilę i zobaczymy, czy ChatGPT będzie pamiętał. Pragnę informować Ciebie, Panie, że Twoje serce pytało, jak się czujesz. Bardzo dobrze. I tak, tym prostym sposobem zrobiliśmy sobie w 15 minut ChatGPT, taki, który pamięta nasze poprzednie wiadomości, więc możemy sobie tutaj prowadzić z nim konwersację i on pamięta, co do niego napisaliśmy, bo tak naprawdę za każdym razem wysyłamy do niego całą treść tego wszystkiego, co do tej pory do niego mówiliśmy, dlatego, że w tym przypadku nie mamy historii tego czata, tak jak otwieramy sobie to w zakładce na OpenAI w ChatGPT. I to wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym nagrał dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz